Swarzewo to kaszubska wieś w powiecie puckim, lokowana we wczesnym średniowieczu. Od 1308 roku Swarzewo leżało na terenach należących do Krzyżaków. Od 1466 roku wieś była administrowana przez starostów puckich. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Swarzewo włączono do Królestwa Prus. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to trzecia z kolei świątynia w tym miejscu. Zbudowano ją w latach 1877-1880 jako znacznie większą niż poprzednie. Było to spowodowane znacznym zwiększeniem się ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Jest to kościół w stylu neogotyckim, halowy o wymiarach 43×18 metrów. Wieża kościoła wznosi się na wysokość 40 metrów i jest punktem orientacyjnym z wód Zatoki Puckiej. Widać ją również od strony lądu z odległości około 10 km. Kościół jest znanym na Kaszubach sanktuarium. Legenda głosi, że cudowną figurę Matki Bożej, zwanej opiekunką rybaków z XV wieku, pozostawili w Swarzewie holenderscy marynarze, ocaleni dzięki modlitwom z potężnego sztormu. W Swarzewie nie było kościoła, więc przeniesiono figurę do kościoła w Helu. Gdy nastała reformacja i Helanie przeszli na protestantyzm, wrzucili ją do morza. Figura w cudowny sposób wróciła do Swarzewa i jest od tamtego czasu obiektem kultu. Ołtarz główny, wykonany z marmuru i alabastru, w którym znajduje się cudowna figura, pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Kościelny właśnie odsłonił figurę Matki Bożej Swarzewskiej. Po bokach ołtarza znajdują się obrazy świętej Barbary i niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół w Swarzewie należy do najciekawszych przykładów neogotyku na Pomorzu. W Swarzewie odbywają się dwa odpusty. Dzisiejszy odpust zwany jest odpustem Matki Bożej Szkapleżnej albo Małym Odpustem. Wrześniowy odpust to odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Siewnej lub Duży Odpust. Nad prawym bocznym wejściem w niszy umieszczono gotycką pietę. Kościół posiada 4 ołtarze boczne, 2 przy prezbiterium i 2 przy wejściu. Lewy boczny ołtarz poświęcony jest Matce Bożej. Trójkątne zwieńczenia ołtarzy zdobią płaskorzeźbione ornamenty i żabki. To ołtarz świętego Józefa. Po bokach apostołowie. Z lewej święty Piotr z kluczem, z prawej święty Paweł z mieczem. Przy wejściu z lewej bogato rzeźbiony ołtarz z figurą świętego Antoniego, trzymającego na ręku dzieciątko Jezus. Z prawej strony ołtarz z obrazem świętej Barbary i Maryi z Jezusem. Bogato rzeźbiona neogotycka ambona. Na parapecie figury 4 ewangelistów z ich atrybutami. Na podniebieniu baldachinu umieszczono gołębicę, symbol Ducha Świętego. Balustradę chóru wspartego na kolumnach zdobią rzeźby świętych. Na lewej ścianie feretron i 2 figury Matki Bożej. Obie figury będą uczestniczyć w powitaniu pielgrzymek przybywających do sanktuarium i słynnym pokłonie feretronów. Polichromia z lat 30. XX wieku
została dokończona po wojnie przez Władysława Drapiewskiego. Stacje drogi krzyżowej wykonane są w tym samym stylu, co pozostałe wyposażenie. Dziewczynki zabierają obie figury Matki Bożej, aby powitać pielgrzymów przed kaplicą z cudownym źródłem. W 1775 roku rybacy zbudowali kaplicę na planie koła. Legenda głosi, że zbudowano ją w miejscu studzienki, przy której pojawiła się cudowna figura. W środku kaplicy znajduje się studzienka i figura Matki Bożej. Jest godzina 15:20, gdy nadchodzi pierwsza pielgrzymka. Przed kaplicą następuje powitanie, poświęcenie pielgrzymów i pokłon feretronów i chorągwi. Taka poważna woda, taka podnowiona. Dziś rzekły imię, swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś mówię. O ty na mnie spojrzałeś, twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś. Poczekamy chwilę, zaraz będziemy śpiewali dalej, dobrze? Będzie przywitanie, tak? Idziemy, chodź. Lać nie żałować, bo to trzeba wody dużo święconej wody. O, że się nie żałować. Nie żałować. Nie żałować na nich wody święconej. Przywitamy się tu z krzyżem, dobrze? I idziemy do przodu, pięknie. Kontynuujemy nasze śpiewanie. Ty potrzebujesz mych dłoni, dobrze? O Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci Twe. Kogo ja wezmę? Nie chcę. Nie chcecie, Marysia.
Jeszcze dziś wieczorem będzie odprawiona uroczysta msza, ale główne uroczystości odbywają się w niedzielę. Jak jest odpust, to są stoiska z różnościami, w tym z odpustowymi cukierkami. Drewniane ptaki machające skrzydłami, które pamiętam z dzieciństwa, zostały zastąpione przez plastikowe śmigłowce. Znak czasu.